W ogóle się zastanawiam, czy się powinno mówić poprawnie Cristiano Ronaldo, bo w języku portugalskim przecież zamiast S jest dużo esz, więc może poprawnie jest Cristiano. Most prawie jak się na Wrocław jedzie, też taki most mają. O, teraz to bardzo dobrze widać, jaki ten most jest długi. Przez całą, nie wiem, czy to jest zatoka, czy to jest ujście po prostu rzeki. Na początku VIII wieku Półwysep Iberyjski najechali Maurowie. I już zaledwie kilka lat później zaczęła się rekonkwista, czyli walka o wypędzenie Arabów z Półwyspu Iberyjskiego. Te walki religijne destabilizowały cały region i coraz bardziej zarysowywały się podziały między poszczególnymi ludami. No bo właśnie dlaczego Portugalia jest osobnym krajem, a nie jest częścią Hiszpanii? No to wynikło całkowicie naturalnie. W IX wieku powstało tutaj hrabstwo Portucale, które uzyskało bardzo dużą autonomię i to od niego wzięła się późniejsza nazwa całego kraju. Ciekawa jest także kwestia języka, bo w internecie jak się poszuka, czy jak się zna hiszpański, to się człowiek dogada w Portugalii i tak dalej, to można znaleźć bardzo sprzeczne informacje. Natomiast ja parę tygodni temu byłem w Manchesterze, poznałem tam dziewczynę z Portugalii i ona mi mówiła, że te języki są do siebie bardzo podobne. Z tego, co ona mi opowiadała, to ja zrozumiałem, że to działa mniej więcej na takiej samej zasadzie, jak my się ze Słowakami na przykład rozumiemy. Ja Słowaków na przykład nie rozumiem, ale Słowacy, jak ja mówię coś po polsku, to rozumieją wszystko. I tutaj ten portugalski i hiszpański działają podobnie. Takie najłatwiejsze do wychwycenia różnicy między hiszpańskim i portugalskim to to, że w hiszpańskim jest esz, sz, którego w hiszpańskim nie ma. No i język hiszpański ma też dużo zapożyczeń z języka arabskiego, a Portugalczycy się tej arabizacji nie poddali. W ogóle to, co widzicie wokół mnie, teraz może nie jest to najlepszy przykład, bo tu są po prostu jakieś budowy, ale jestem w Lagos. Lagos to jest miasto bardzo turystyczne i jest niesamowicie wyludnione w tym momencie. Idę teraz w kierunku plaży jakiejś, znaczy plaży, no, wybrzeża generalnie. Mam jakieś jeszcze z 500 metrów. Jest wszędzie pusto, no. Samochody stoją, bo kurde zaparkować to się trzeba było namęczyć, żeby znaleźć jakieś wolne miejsce. Ale ludzie po ulicach nie chodzą w ogóle. I wczoraj jak wieczorem poszedłem sobie trochę na miasto, to w zasadzie spotkałem, nie wiem ile, może z kilkanaście osób łącznie. W pozostałych też turystycznych miejscowościach, w których byłem wcześniej, nie było pusto. Absolutnie. Było całkiem tak, no może nie, że dużo ludzi, ale było sporo. A tutaj jest pusto. Ej, mega mi się wybrzeże Portugalii podoba, naprawdę. No spójrzcie na to. I teraz tutaj tymi schodkami w dół się idzie do plaży. I tu takich fajnych, malutkich plaż są praktycznie co kawałek. Wystarczy sobie na mapie znajdziesz, nie wiem, kawałek piasku i kurde możesz trafić na taką perełkę. No przecież to jest zajebiste. No patrzcie. Teraz tak, jeszcze przy okazji, tam do góry widać, że tam też prowadzi szlak. W drugą stronę, no dobra, teraz w drugą stronę nie widać, ale w drugą stronę też prowadzi szlak. Tutaj to wybrzeże jest tak fajnie zorganizowane. Są porobione właśnie takie, wiecie, kładki, szlaczki i tak dalej. Można sobie tak fajnie, kurde, tutaj połazić. Ej, no pod tym względem bomba. No kurde. No czajcie to. Czy to nie jest urocza plaża? Jest zajebiście urocza. Przypadkiem całkowicie tu trafiłem. Bomba. Ej, no kurde, bomba. Ej, tam jest dziura, można sobie tam wejść i pewnie przejść na tamtą plażę. Dobra, idziemy. W XII wieku pojawił się Alfons I Zdobywca. Skąd się wziął i dlaczego zaczął walczyć o Portugalię, to jest bardzo długa historia, pełna intryg, zdrad, zastanawiania się, kto jest synem kogo i tak dalej, ale przede wszystkim chodziło o chęć zemsty na matce. Po serii sukcesów Alfons I Zdobywca zaczął tytułować się królem. Natomiast faktycznie królem został 40 lat później, gdy przy pomocy zakonu krzyżackiego wypędził Maurów z Portugalii i za ten czyn papież go w końcu koronował. Do dziś nie wiadomo, czy tak naprawdę Alfons I Zdobywca chciał zdobyć koronę i chciał stworzyć nowe państwo Portugalię, czy może był to po prostu skutek uboczny, natomiast na pewno jest on pierwszym królem Portugalii i od tego my to możemy mówić już o faktycznie państwie
Portugalia. Skutkami rekonkwisty było wymieszanie się kultur północy i południa, większa mobilność chłopów, zmniejszenie się różnic społecznych, w sensie majątkowych, no i właśnie olbrzymie majątki zarobione przez katolickie zakony, które pomagały w walce z Maurami. Nie będę tam chodził z wyciągniętą kamerą, bo czuję, że bym się spierdzielił, ale możecie sobie popatrzeć tutaj jeszcze na widoczki. Portugalia jest jednym z niewielu, albo nawet jedynym krajem w Europie, który nie ma naturalnych granic. Czyli tak jak na przykład Polska od Czech i Słowacji oddzielają góry, od Niemców nas oddziela Odra i tak dalej, to Portugalia czegoś takiego nie ma. Tutaj wszystkie granice są umowne. Ej, tam są schody. Dobra, czuję, że zaraz tam pójdę na dół. W Portugalii wszystkie granice są umowne i umowę tą podpisano w 1297 roku i od tego czasu granice Portugalii nie zostały w ogóle zmienione, co czyni Portugalię najstarszym krajem w Europie pod względem ustalonych granic. Nie było warto tu schodzić. Można sobie po prostu zejść tam całkiem już do dołu i wziąć sobie taką łódeczkę i gdzieś jeszcze popłynąć. I... chociaż w sumie widok w miarę też jeszcze powiedzmy, że ładny. Convento do Cristo, ten zameczek, który widzicie, jak mam być szczery, ze wszystkich zamków, jakie widziałem w Portugalii, ten jest zdecydowanie najbardziej wart polecenia, bo jest bardzo zróżnicowany. Jest masa różnych korytarzyków, balkoników, jakiś tam kościół z przepięknymi malunkami. Można się tutaj naprawdę dużo połazić i dużo pogubić. Szczególnie można się tutaj pogubić. O, patrzcie, jakie tam są fajne wieżyczki. A tu są z kolei kible z dziurą w ziemi. Widać czy nie widać, bo trochę ciemno. A to jest, proszę Państwa, taka typowa cysterna na wodę. Tutaj jak pada deszcz, to on tutaj spływa, woda spływa, tu się generalnie woda gromadzi i potem się to pije. Tak się robiło w średniowieczu. Ale tu jest pogłos. Przed rozszerzeniem Unii Europejskiej o takie kraje jak Polska, ale również Bułgaria, Rumunia i tak dalej, Portugalia była najbiedniejszym krajem wspólnoty. Mimo to, jak myśmy weszli do Unii Europejskiej, no to Portugalia była krajem od nas dużo bogatszym, więc nasi rodacy również tutaj wyjeżdżali za chlebem, za pieniądzem, za bogactwem. Może nie był to najpopularniejszy kierunek, ale też żeśmy tutaj jeździli. No i proszę Państwa, już nie trzeba, ponieważ kilka lat temu Polska przegoniła Portugalię. Jesteśmy już bogatszym krajem. Zresztą Portugalia ma dość duże problemy gospodarcze. Oni nie są zbyt bogaci i wielu młodych ludzi wyjeżdża do pracy za granicę. No i wcale nie trzeba szukać daleko przykładu, no bo chociażby Cristiano Ronaldo wyjechał do roboty do Arabii Saudyjskiej. I dobra, już mnie zaczyna to denerwować, bo chciałbym stąd wyjść. A co chwilę trafiam do jakiegoś kolejnego miejsca. Wydaje mi się, że byłem tam do góry. A teraz jestem na dole. Kurwa, gdzie jest wyjście? Proszę Państwa, Nazaré. Portugalia jest rajem dla surferów i właśnie Nazaré słynie z bardzo wysokich fal. To tutaj został ustanowiony rekord świata. Jakiś surfer ujarzmił falę o wysokości 26 metrów i to jest właśnie rekord świata. Sezon na wysokie fale jest tutaj od listopada do marca. Jest nawet w internecie serwis, oficjalny serwis Nazaré z prognozą pogody, jeśli chodzi właśnie pod kątem fal. I według tej prognozy dzisiaj powinny być wysokie fale. Big waves, tak pisało. Jak widać, no nie ma. Więc się zbieram i jadę dalej. O, proszę, to jest typowe w Portugalii, że jest zakaz, a i tak ludzie stają samochodami. Ja mam wrażenie, że Portugalczycy są generalnie leniwi, bo tam jest cały wielki parking za darmo, tylko trzeba się kawałek przejść. I tak samo zauważyłem, że jest w miastach, czyli też ludzie nagminnie stają na zakazach. Jeżeli droga jest na tyle szeroka, że da się przejechać, to sobie stają. Wystarczyłoby pojechać kawałek dalej. Ja przynajmniej póki co trochę musiałem zawsze poszukać tych miejsc parkingowych, ale zawsze sobie znalazłem miejsce i zawsze za darmo. Więc
się da, tylko trzeba się zazwyczaj przejść. Dobra, idę do środka, bo tam jest kibel, a mi się już powoli trochę chce kupę. Już czuję, że mam taką fazę kreta powoli, więc Portugalia rozwijała się bardzo dobrze aż do XIV wieku, kiedy pojawiła się dżuma. Wtedy zaczęła się stagnacja gospodarcza, która trwała aż do czasu budowania Imperium Morskiego. W międzyczasie pojawiły się plany połączenia Portugalii z Kastylią, ale z tych planów nic nie wyszło. Natomiast w 1386 roku Portugalia podpisała traktat z Wielką Brytanią, na który Wielka Brytania powołała się w trakcie II wojny światowej, kiedy chciała stacjonować swoje statki na Azorach. To jest o tyle ciekawe, że te kontakty portugalsko-brytyjskie, oni często ze sobą współpracowali, często sobie pomagali. Oni się generalnie lubią i może to będzie troszkę na wyrost, ale te relacje portugalsko-brytyjskie przypominają troszkę relacje polsko-węgierskie. Jeśli chodzi o kontakty polsko-portugalskie, to ich za bardzo nie było. Odległość między naszymi krajami była zbyt duża, żebyśmy się ze sobą kontaktowali. Jedyne wzmianki, jakie znalazłem, to to, że król Piotr III przekazał pokaźną sumę królowi Janowi III Sobieskiemu za zwycięstwo pod Wiedniem, ale zrobił to tylko i wyłącznie pod naciskiem papieża, a poza tym było bardzo głośno o naszych powstaniach. Portugalczycy zbierali pieniądze na rzecz naszych powstańców, a najpopularniejszym imieniem wtedy była Polonia. Obecnie znajduję się w Porto i powiem szczerze, że to jest chyba największe moje rozczarowanie w całej tej portugalskiej podróży, bo to miasto jest po prostu brzydkie. Nie znalazłem tutaj, autentycznie nie znalazłem tutaj nawet jednego miejsca, żebym stwierdził, że warto się zatrzymać i zrobić zdjęcie. Więc wam tego Porto nie pokażę, bo uważam, że jest tego nie warte. No bo nawet jakaś architektura, no to kurde, no patrzcie, no, czy to jest coś ciekawego? Już nawet bym powiedział, że miasta w Rosji są ciekawsze, bo tam przynajmniej można pokazać tą postsowiecką architekturę, a tutaj w ogóle nie ma sensu, chyba wracam do samochodu i jadę dalej. Nie no, ale to mi się naprawdę mega podoba, że jak się jedzie wybrzeżem, to praktycznie co chwilę można trafić na właśnie jakieś takie zatoczki, plaże i do każdej takiej plaży można dotrzeć, bo nie wiem, czy to widać, ale tutaj, stąd, tu, tam prowadzi szlak. No dobra, wiemy już, że w Portugalii na wybrzeżu są fajne szlaki, żeby sobie poszpacerować, a ja się teraz przejechałem w góry, żeby zobaczyć, czy tutaj też są fajne szlaki. No i są. Ja sobie wybrałem taki jeden do takiego fajnego miejsca, ale to zobaczycie. Tylko że ewidentnie pogoda w górach jest kobietą, bo jeszcze jak parkowałem samochód, to było ładne, piękne słońce, ale z racji tego, że jest zimno, się musiałem cofnąć po grubą kurtkę. No i w międzyczasie naszły chmury i się zrobiło mleko. I za bardzo nic nie widać. A szkoda, mam nadzieję, że to się trochę jeszcze przerzedzi, żeby wam tutaj pokazać, bo są całkiem fajne widoki. O kurwa! Jak ktoś oglądał mój filmik z Komorów, to wie, że miałem tam wypadek i złamałem sobie palec. I generalnie już jest spoko, ale przed chwilą się potknąłem i zajebałem tym palcem w kamień. Ja pierdolę. Bolało bardziej niż w momencie, jak go sobie złamałem. Kurwa. Dobra, chuj tam, nie jestem pizdą, dam radę. Trochę, żebym wpadł w glajdę przed chwilą i mam upierdzielone buty. W ogóle mam oba buty już całkowicie przemoczone. Ale będę zły, jak na końcu nie będzie nic widać. Patrzcie, jak się ładnie zrobiło. Jednak się trochę wypogociło i zaraz wam pokażę to, co chciałem wam pokazać. Tada! Fajne, nie? Cabo da Roca, czyli najdalej na zachód wysunięty punkt Europy. Tam dalej już nic nie ma. Tu jest, proszę Państwa, koniec świata. A przynajmniej tak myślano, dopóki nie zaczęły się morskie podboje. Portugalia na podbój świata ruszyła w XV wieku. Przyczyn było wiele. Z jednej strony szukano jakiegoś sposobu na załatanie dziury budżetowej, szukano też jakiegoś zajęcia dla arystokracji, walczono z muzułmanami. Portugalia w tamtym czasie była krajem najzacieklej walczącym właśnie z niewiernymi, a także romantyczne poszukiwanie ziemi księdza Jana. Ziemia księdza Jana to miało być
legendarne, potężne, chrześcijańskie państwo słynące z bogactw i baśniowych stworów. Najprawdopodobniej chodziło wtedy o Etiopię. I to właśnie legendy o ziemi księdza Jana były powodem pierwszych wypraw do Afryki. Portugalia bardzo szybko podbiła większość północnej Afryki. Wtedy nawet papież wydał bullę za to, że tak zaciekle walczą właśnie z niewiernymi, że tylko Portugalia ma prawo do podbijania Afryki. To właśnie walka z niewiernymi sprawiała, że Kościół bardzo mocno wspierał Portugalię, no ale dość szybko okazało się, że samo podbijanie i odkrywanie jest raczej mało opłacalne i nie przynosi zbyt wielkiego zysku. Niezwykle ważną postacią jest Henryk Żeglarz, którego uważa się za głównodowodzącego wszystkich pierwszych wypraw. Portugalczycy bardzo mocno rozwijali żeglarstwo, budowali coraz większe statki i wymyślali coraz lepsze przyrządy do nawigacji. Portugalczycy są pierwszym narodem, który zwiedził praktycznie 2/3 całego świata. No i tacy najsłynniejsi tutejsi podróżnicy to Vasco da Gama albo Ferdynand Magellan. Bardzo szybko do tej morskiej rywalizacji dołączyła Hiszpania. Odkrycie Ameryki przez Kolumba bardzo mocno zmieniło układ sił i ostatecznie w 1494 roku podpisano układ w Tordesillas, który miał dzielić nieodkryte jeszcze ziemię pomiędzy Portugalię i Hiszpanię. Portugalia wyszła na tym bardzo kiepsko, ponieważ jak się później okazało, jej przypadła w udziale w zasadzie tylko Brazylia, a cała reszta przypadła w udziale Hiszpanii. No ale Portugalia już wtedy dość mocno eksplorowała Azję, kontrolowali Malezję, wybrzeża Indonezji, mieli też swoje porty w Chinach i trzeba śmiało przyznać, że Portugalia była pierwszą kolonialną potęgą. Pomimo podbicia sporej części świata, Portugalia nie potrafiła tego przekuć na finansowy sukces. Przyczyn było wiele. Przede wszystkim brakowało ludzi do zarządzania podbitymi terenami. Klasa średnia nie istniała, monarchia miała tendencje monopolistyczne. No i też to nastawienie na walkę z niewiernymi kosztowało bardzo dużo pieniędzy i najczęściej było po prostu stratą czasu. Korzyści płynące z posiadania kolonii no nijak się miały w porównaniu z kosztami, jakie się ponosiło. Oj, bo to się chyba... Oj, się mokre zrobiło. Teraz? Chyba jest lepiej. Pod koniec XVI wieku królewski skarbiec świecił już pustkami, a mimo to w 1578 roku król Sebastian wydał wszystko, co miał, by zorganizować wyprawę przeciwko Maurom w Maroku. Była to totalna klęska, zresztą sam król tam zginął i w zasadzie można powiedzieć, że od tego momentu Portugalia zaczęła totalnie tracić na znaczeniu. Większość jej posiadłości w Azji zaczęli przejmować Holendrzy, jeszcze dodatkowo Hiszpania im bruździła i Portugalia zamiast podbijać kolejne tereny musiała walczyć o niepodległość z Hiszpanią i szukać sojuszy w Europie. Mamy dzisiaj wzburzony ocean. Tak się zastanawiam, czy jakbym dzisiaj pojechał do Nazaré, czy by nie było wielkich fal. Możliwe, żeby były. Zapytacie, jak tu wlazłem? Tu jest szlak tam w lewo, i potem tam w prawo i potem tam do góry. Różne kryzysy i coraz bardziej świecący pustkami skarbiec coraz bardziej osłabiały Portugalię. No i tę słabość wyczuła Brazylia, która w 1822 roku wywalczyła sobie niepodległość. Utrata Brazylii i kolejne kryzysy doprowadziły do bankructwa w 1892 roku. Fatalna sytuacja w kraju doprowadziła do tego, że w 1908 roku zabito króla i ostatecznie 2 lata później monarchia została rozwiązana. W 1928 roku ministrem finansów został Antonio Salazar, który z czasem zresztą został dyktatorem. Chciał on bardzo szybko zreformować kraj, wprowadzając de facto ustrój faszystowski wzorowany na Włoszech Mussoliniego. W trakcie II wojny światowej Portugalia oficjalnie stała po stronie aliantów ze względu na swoje przymierze z Wielką Brytanią, no ale bliżej im było do faszystów. Spuścizną czasów Salazara jest dość duży analfabetyzm, bo nawet 5% Portugalczyków nie umie czytać i pisać, co jak na Europę to jest bardzo dużo. Jest też niewielkie zainteresowanie kulturą, czyli książki, filmy, teatr interesują tutaj ludzi po prostu mniej niż gdzie indziej. Za czasów Salazara najzwyczajniej liczyła się głównie ciężka praca fizyczna, a nie nauka. Teraz mam dla Was ciekawostkę lingwistyczną, bo w języku portugalskim jedyne słowo, jakie znam, to jest dziękuję, obrigado. Tylko że jak podróżowałem po Portugalii, znacznie częściej słyszałem obrigada, więc też zacząłem mówić obrigada. W ogóle się nie zastanawiałem nad tym, jaka jest różnica między tymi dwoma słowami. I się okazuje, że w języku portugalskim są różne końcówki, w zależności od tego, czy jesteś mężczyzną czy kobietą. I mężczyzna powie obrigado,
a kobieta powie obrigada. Tak więc trochę śmiesznie wychodziło. Correctly pronounce the name of Ronaldo. It's Cristiano or Cristiano? Okay. No, więc wyjaśniła się zagadka z początku tego odcinka, więc poprawnie mówimy Cristiano Ronaldo. I tak samo się okazuje, że nie Vasco da Gama, tylko Vasco Gema. Także jak zwykle Dżuma bawi i uczy. No i cóż, życzmy sobie, żeby w przyszłym roku tych podróży było tyle samo. Albo i więcej, czemu by nie. I tyle. Widzimy się prawdopodobnie w kolejnym odcinku za parę miesięcy. Do zobaczenia. Cześć!